Jestem Eliasz, mam 28 lat, od 3,5 roku choruję na chłoniaka Hodgkina. Przeszedłem wiele różnych linii leczenia, chemioterapii, które nie przyniosły danego efektu, żebym mógł już być zdrowy. No zanim zacząłem chorować, dużo spędzałem czasu aktywnie. Jeździłem rowerem, grałem w piłkę, umawiałem się ze znajomymi na jakieś spotkania, grille, w siatkę graliśmy, czy to w piłkę nożną. Bardziej tęsknię za normalnością. Za tym, co kiedyś po prostu było naszym takim codziennym życiem, czyli praca. Że mieliśmy siły po prostu oboje stać do pracy, pójść, że po tej pracy mogliśmy coś wspólnie porobić, jeszcze gdzieś pojechać, gdzieś choćby nawet na wakacje. Mogliśmy pojechać na wakacje, teraz nie możemy. Mogliśmy po prostu niezwykłe, normalne życie. Ja za tym tęsknię, bo teraz życie, które mamy, które przeplatane jest Eliasza szpitalem. No często jest tak na przykład, że Eliasz jednego dnia się czuje dobrze, na drugi dzień już jedzie do szpitala i ja nie wiem, kiedy on wróci. Ja nie wiem, czy on wróci za tydzień, za 2, za 3, za 5. Po prostu nie wiem, czego się spodziewać po kolejnym dniu. To na początku przyjeżdżałem raz w tygodniu, właśnie w tygodniu i później z czasem, jak już zaczęło coś między nami się dziać, czy można powiedzieć iskrzyć, no to przyjeżdżałem tak 2 razy w tygodniu i za każdym razem, gdy do niej przyjeżdżałem, przywoziłem jej od 1 do kilku róż i Ania je sobie suszyła. A jak Eliasz do mnie przyjeżdżał, jak zaczęliśmy się spotykać, to za każdym razem przywoził mi czerwone róże. Albo 1, 2, 3, tam zależy ile. Chyba miał drobnych w portfelu. I ja sobie te róże wszystkie suszyłam co do jednej. I teraz mam 3 pełne kartony czerwonych róż. Jesteś zdrowy? Troszeczkę jestem zdrowy, ale jeszcze nie do końca. Jeszcze muszę odbyć kilka różnych leczeń, które będę miał w najbliższym czasie. Wiesz, córciu? Znamy się za nią już 6 lat, z czego 5 po ślubie. W czasie, gdy ja zacząłem chorować, Ania też w tym samym momencie zaszła w ciążę i gdy była diagnoza o mojej chorobie, to Ania była w połowie ciąży. Się dowiedzieliśmy właśnie o tym, że jestem chory na chłoniaka. W okresie, gdy choruję też, Ania mnie bardzo wspiera i często się też nawet zastanawiam, skąd ona bierze siły na to, aby załatwić wiele różnych spraw dotyczących mojego leczenia, czy badań jakichś. Przy tym jeszcze jest Milenka, która dość dużo absorbuje jej czasu i trzeba jej poświęcać właśnie ten czas. I bardzo ją za to cenię i dziękuję też jej za to, że właśnie jest dla mnie ogromnym wsparciem, mimo że bez niej bym pewnie już do tej pory mógł nie żyć. Nie jest łatwo być żoną chorego męża i nigdy mi w tej roli nie było łatwo. To muszę przyznać, od początku, jak Eliasz zachorował, bardzo to przeżywam. Nie pomaga mi też to, że jestem osobą bardzo wrażliwą i jakby to wszystko gdzieś w środku bardzo przeżywam. Też w okresie, kiedy Eliasz zachorował, ja byłam w ciąży i to, co się później wszystko zadziało w moim życiu, czyli to ciąża, urodzenie dziecka, to było tak jakby przy okazji. Głównym jakby naszym celem w życiu i tym, co robiliśmy, to skupiało się nasze życie po prostu wokół Eliasza choroby. Choć muszę przyznać, że im dłużej to trwa, bo to trwa już teraz, zaczął się 4. rok Eliasza choroby, tym jest mi trudniej. Tym jestem coraz bardziej też zmęczona i wyczerpana. Nie spałam od 3 lat ani jednej nocy spokojnie, tak naprawdę spokojnie, no bo zdarzają mi się przespane noce. Milusia jest już trochę większym dzieckiem, więc ona śpi całe noce. Natomiast nie wiem, co to jest taki spokojny sen. Nie znam czegoś takiego od kilku lat. Jestem w strachu, w, obawie po prostu o naszą rodzinę, o życie Eliasza.
Oto jaki to wszystko będzie miało koniec. To jest życie, gdzie choroba gra pierwsze skrzypce tak naprawdę. Nie można niczego zaplanować, nie można często też tak naprawdę na tej drugiej osobie polegać i to jest takie, to nie jest tak, że nie można polegać, bo ta osoba nie chce czegoś zrobić, czy nie chce być jakimś wsparciem, czy nie chce się angażować w jakieś rzeczy, tylko po prostu, tak jak w wypadku Eliasza, on nie może, nie ma siły. On by chciał coś robić, chciałby w czymś uczestniczyć, chciałby mieć może większy udział na przykład w opiece nad Milusią, tylko że on nie ma siły. Jest aktywny 2-3 godziny i później musi się położyć i odpoczywać po prostu. Jednym z takich najtrudniejszych momentów, kiedy chorowałem, było tak, jak wylądowałem na intensywnej terapii i tam lekarz powiedział dla mnie, dla mojej rodziny, Ani, że mam 5 do 10% szans na przeżycie i że jeśli mam jakieś życzenie odnośnie przekazania informacji jakieś dotyczące numeru konta czy czegokolwiek, to żebym teraz to zrobił. Też myślę, że po prostu im jest starsza i dopóki nie potrafiła mówić, to tak naprawdę nie miałam wglądu w to, co ona czuje. A teraz, kiedy potrafi mówić i potrafi już jakoś własnymi słowami wyrazić to, co ona czuje, no to dociera też do nas, jak dzieci są mądre i jak dużo na swój wiek potrafią pojąć. Mimo że oczywiście nie wszystko rozumieją, bo ona też nie wszystko wie, nie wszystko jej mówimy. Często pyta na przykład, jak rozmawia z Eliaszem przez telefon, jak Eliasz jest w szpitalu, to mówi: tatusia, ty jesteś już zdrowy. Albo jesteś chociaż troszeczkę zdrowy. Najdroższa, kochana córeczko, moja córeczko, chociaż jesteś jeszcze bardzo malutka i nie umiesz czytać, to piszę do ciebie ten list. Leżałem wtedy w szpitalu, ale sercem byłem blisko ciebie, walczyłem o życie. Ale świadomość, że jesteś wtedy z mamą, w domu dodawała mi mnóstwo sił. Często myślałem o tobie i za tobą bardzo tęskniłem. Dlatego cieszę się, że teraz mogę być z tobą w domku. Dzisiaj żyję, ale nikt nie wie, jak będzie dalej. Kiedyś pewnie, córeczko, spotkasz mężczyznę, z którym będziesz chciała spędzić życie. Jesteś bardzo piękna i na pewno będzie się tobą interesowało wielu chłopców. Chciałbym, żebyś, wybierając tego jedynego, nie patrzyła na bogactwo i urodę, ale na to, jakie ma serce i jakimi wartościami się w życiu kieruje. Pamiętaj, córeczko, że dobro zawsze wraca. Dlatego, gdy będziesz widziała kogoś w potrzebie, nie wahaj się pogadać i pomóc. Mam nadzieję, Miluniu, że kiedyś przeczytam ci ten list. Ale jeśli stanie się inaczej, to wiedz, że bardzo chciałbym, żebyś bez względu na to, kim zostaniesz, była po prostu szczęśliwa. Jeśli zdarzy się tak, że nie będziesz mnie pamiętała, to się nie martw. Mama ci wszystko o mnie opowie. I mamy dużo wspólnych zdjęć. Bałem się, że umrę, to kupiłem dla ciebie srebrny łańcuszek z serduszkiem i jest na nim grawer dla Milusi od taty. Chciałbym, żebyś wiedziała i pamiętała, że jesteś dla mnie najdroższą i najważniejszą osobą w życiu, którą bardzo, bardzo, ale to bardzo kocham nad życie. Twój tata na zawsze. Myślę, że na tyle, na ile pozwalają mu możliwości, na tyle, ile pozwala mu jego w danym momencie zdrowie, to Eliasz jest najlepszym ojcem, jakiego Milusia sobie mogła wymarzyć. Bardzo to przeżywa, że go nie ma i że jest w szpitalu. Nieraz mówi na przykład też innym dzieciom: mój tato jest chory, mój tato jest w szpitalu, albo jak bawi się lalkami. Milusia bardzo lubi się bawić lalkami, często odgrywa sobie takie scenki różne z lalkami, to często tatę wysyła gdzieś na bok i mówi: tata leży, bo tata jest chory, tata z nami nie idzie. Czyli po prostu odgrywa sceny z naszego życia. Najczęściej ludzie pytają mnie o zdrowie Eliasza, ewentualnie o samopoczucie Milusi. O mnie rzadko ktoś pyta i ja tak naprawdę tak mało w tym wszystkim mam czasu i możliwości, przestrzeni na to, żeby przeżywać jakieś swoje uczucia,
że mi jest ciężko powiedzieć, jak ja się czuję. Nieraz potrafię wyrecytować, jaką ma temperaturę, czy się pocił w nocy, czy jest osłabiony, czy nie, jakie ma objawy w danym dniu swojej choroby, a nie potrafię powiedzieć, jak ja się tak naprawdę czuję. Jak Kaliusz miał iść na autoprzeszczep szpiku do szpitala, no to się wiązało raz, że z długim pobytem w izolatce, a dwa, że no też z pewnym ryzykiem śmierci w czasie tej procedury medycznej. My o tym byliśmy poinformowani. I kiedy zadzwoniono ze szpitala, że jest miejsce na oddziale przeszczepowym i że Eliasz przyjechał następnego dnia, to Eliasz wstał od stołu w kuchni, poszedł do pokoju, wyciągnął z szuflady takie małe zawiniątko i wyciągnął. I to był łańcuszek, na którym było napisane dla Milusi od taty. Srebrny łańcuszek w kształcie serca. I Eliasz powiedział wtedy do mnie: jeśli coś mi się stanie na tym przeszczepie, to jej to dasz, jak kiedyś o mnie zapyta. A jeśli mi się nic nie stanie i wyzdrowieję, to dam jej kiedyś ten łańcuszek sam. Że łańcuszek nadal czeka w szufladzie, aż Milusia go dostanie i wierzę, że dostanie go kiedyś od swojego taty, a nie ode mnie. Kiedyś, jak nie mogłam zasnąć, napisałam wiersz dla Eliasza. Znaczy o Eliaszu. Patrzę w twoje oczy i widzę ciebie z tamtych dni. Niech cieszyło nas słońce i jego blask na naszych twarzach lśnił. Patrzę na usta twe różowe, pamiętam dźwięczny, piękny śmiech. I jak śpiewałeś mi piosenkę, i jak wzruszenie zaparło dech. Patrzę na wątłe twe ramiona i widzę krzepę z dawnych lat. Jak przenosiłeś mnie przez próg i mógłbyś pójść tak w cały świat. Patrzę na ciebie, mój kochany, jak w swoim sercu chowasz strach. I choć się śmiejesz, to inaczej, choć się tak starasz i wiesz jak. Ja z tobą idę też tą drogą i chociaż koniec jej nieznany, to dla mnie byłeś, jesteś, będziesz, jak wtedy ledwo co poznany. Dzisiaj ludzie snują marzenia, plany dotyczące życia, dotyczące tego, jak będą żyć za 5, 10 lat czy nawet więcej, a ja mam takie marzenie, żeby po prostu móc wyzdrowieć i żyć właśnie z rodziną, troszczyć się o nich i patrzeć, jak moja córeczka dorasta, chodzić z nią na spacery, czy patrzeć, jak poznaje ona świat i żyje. W tej chwili jest możliwość dla mnie taka, żebym mógł polecieć do Stanów na leczenie właśnie tam w Houston i na to zbieram fundusze, gdzie jest potrzebne aż 1,5 miliona, z czego już mamy około połowy, za co bardzo ludziom dziękuję, że wpłacali na moje leczenie, na tą zbiórkę, która jest na Się Pomaga. Można mnie tam znaleźć. Bardzo za to dziękuję osobom, które mają serce po właściwej stronie, które wpłacają choć najmniejsze kwoty, udostępniają filmik czy inne różne rzeczy, które pomagają w mojej zbiórce.